Cześć jak czapka, P jak parasol. Dziś zapraszamy na unboxing nowego Olympusa Pena. Zobaczmy co jest w środku. Złe pudełko. What we do here is go back. się tym, że ten jest z września tego roku, 8, a 7 jest z zobacz teraz. EPL7 z 2 obiektywami, gdzie jeden jest rzeczywiście bez sensu. Nawet 7 chyba wygląda Ładniej. lepiej, bo ma właśnie ten tył. Nie ma wbudowanego flesza, ale ma na stopkę do wpięcia. To stary, tak malutki. Nie? Jak mapka po prostu. No ja Tam wiesz, zupełnie byłem użyta. No właśnie, tak jak ja mam zestaw tych wzorów i innych rzeczy, a lampy unikamy miał. No. Wymiary mają do milimetra te same, do grama te same, 357 gramów. W Italii wychodzi 8 z jednym obiektywem, to jest to chyba dobra opcja. No chyba najlepsze. Pudło, w którym znajdziecie aparat i sprzedawane z nim dodatki, wygląda całkiem standardowo. Jest tu opis modelu, numery seryjne, wszelkie podstawowe informacje i co trochę dziwne, niezależnie od zamówionego koloru aparatu, na kartoniku nadrukowany jest biały olek. Dlaczego dziwne? Wyobraźcie sobie swoją pierwszą reakcję. Zamawiacie czarny aparat, przyjeżdża kurier, z radością rozszarpujecie karton zabezpieczający pudełko ze sprzętem i nagle na jego ściance widzicie fotkę białego urządzenia. Nie ukrywam, że nam przez moment zrobiło się ciepło, no ale po kolei, zaglądamy do środka. Paczka wypełniona jest po brzegi. Nic nie lata luzem, wszystko łącznie z pustymi wypełniaczami jest na swoim miejscu. Szkoda tylko, że nie wszystko jest opisane, a pudełko z nadrukiem Olympus Pen samego aparatu nie zawiera, no ale nie czepiajmy się niepotrzebnie szczegółów. W pudle mamy oczywiście papierologię, gwarancja, certyfikaty i reszta wymagana przez prawo. Po usunięciu wypełniaczy zostają nam 2 kartoniki i 2 zawiniątka. Domyślając się, co jest w woreczkach, zostawiamy je na razie na koniec. Większy kartonik zawiera wszystkie drobiazgi. Jest tu ładowarka do baterii z dodatkową papierologią, informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, a także rozpiską innych rodzajów wtyczek i dołączony do kompletu jeden akumulator o pojemności 1210 mAh. Standardowy kabel sieciowy jest dość krótki, ale w razie potrzeby można go podmienić. Wtyczka jest uniwersalna i spotykana w wielu urządzeniach, chociażby w małych radioodbiornikach. Dalej mamy mini lampę błyskową, bo sam aparat nie posiada flesza, a lampka mocowana jest na gorącej stopce. I co ciekawe, lampa nie używa stopki do sterowania. Do tego służy małe łącze znajdujące się poniżej mocowania. I na szczęście zakładając lampę wpinamy się prosto w to gniazdo, także nie musimy dodatkowo pamiętać o żadnych innych połączeniach. Do lampy dostajemy mały futeralik z miękkiego materiału, zapinany na rzepa, ze szlufką pozwalającą na łatwe przypięcie, na przykład do paska. Sam pasek oczywiście też jest w zestawie, wykonany ze sztucznej skóry z wytłoczonym logo Olympusa, które coś nie chce nam się wyostrzyć. Ostatnim elementem jest kabel USB z małą wtyczką spotykaną chyba we wszystkich olkach. Dzięki niemu podepniemy się na przykład do komputera, żeby zgrać zapisany na aparacie materiał. Co ważne, kabel nie pozwala na ładowanie aparatu. Na marginesie mówiąc, szkoda, że nie dołączono kabla do micro HDMI, które również nowy Pen posiada. Płaskie pudełko zawiera Quick Guide'a, płytkę z instrukcją i oprogramowaniem oraz książkę z pełną dokumentacją. No dobra, teraz konkrety. A, jeszcze nie, jeszcze mała folijka. Pewnie domyślacie się, co jest w środku. Pod warstwą folii bąbelkowej schowany jest woreczek z materiału antystatycznego, a w nim kitowy obiektyw standardu Micro 4/3 o zmiennej ogniskowej 14-42 mm i jasności 3,5 do 5,6. Oczywiście mamy też 2 dekielki na przód i tył obiektywu. Jako że przyzwyczajony jestem do filtrów 58 mm mocowanych na cały obiektyw, trochę śmiesznie wygląda tutaj opcja 37 mm filtra, ale nie ma to żadnego negatywnego wpływu na jakość zdjęć. Okej, pora na danie główne. W ostatnim worku antystatycznym mieści się Olympus Pen EPL8. Obudowa wykonana w większości z metalu z wstawkami z tworzywa, odchylany dotykowy ekran o przekątnej 3 cali, co daje nam około 76 mm i całość bardzo fajnie spasowana. Nic nie trzeszczy, sprawia wrażenie naprawdę solidnego sprzętu. Podsumujmy teraz najważniejsze parametry aparatu.
Nasz model to Olympus Pen E-PL8. Posiada matrycę CMOS o rozmiarze 4/3 cala i efektywnej rozdzielczości 16,1 megapiksela. Maksymalna rozdzielczość wykonywanych zdjęć to 4608 na 3456 pikseli, natomiast maksymalna rozdzielczość wideo to 1920 na 1080 przy prędkości 30 klatek na sekundę. Wyświetlacz jest to dotykowy LCD odchylany w pionie i posiada przekątną 3 cali. Mocowanie obiektywu to mikro 4/3, a do naszego zestawu dołączony był obiektyw Zuiko Digital o ogniskowej 14-42 mm i jasności 3,5-5,6. Lampa błyskowa również dołączona jest do zestawu, a kitowy akumulator posiada pojemność 1210 mAh. Aparat oferuje połączenie przez Wi-Fi i waży 487 gram razem z baterią i kitowym obiektywem. Standard obsługiwanych kart pamięci to klasyczny SD, natomiast jeżeli chodzi o zapisywane formaty, mamy tutaj JPEGi i RAWy w przypadku zdjęć oraz QuickTime i AVI, jeżeli chodzi o wideo. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy podobała Wam się taka forma unboxingu. Widzimy się następnym razem.